Byki. Zobaczmy, jakie emocje będą dla Was kluczowe w sierpniu. Ufność, moi drodzy. Ufność. Bądźcie ufni. Nie obawiajcie się o zawodność, bo przy ufności jest pewna wiara w niezawodność. W ufności poddajemy się czemuś i zostajemy kontrolować. Albo kontrolujemy przynajmniej trochę mniej. I przy ufności zawierzamy, że będzie w dany, a nie inny sposób, że ktoś nas na przykład nie zrani, ktoś nas nie zawiedzie. I decydujemy się na to, wiedząc, że jeżeli by jednak było inaczej, no to będą jakieś konsekwencje dla nas. Jakie mamy tu słówka dodatkowe? Pozaufny jest tu zależny, współzależny, niezawodny. Zobaczcie, moi drodzy. Mamy tu do czynienia z dwoma cyrkowcami. Tu musi być naprawdę wielka ufność względem partnera, względem drugiej strony, bo jeżeli ta druga strona zawiedzie, to po prostu spadamy. I to jest kluczowe uczucie, kluczowa emocja związana z wrześniem. Zdecydowanie jest tu zależność jednej osoby od drugiej. To nie jest niezależność. Możecie we wrześniu pozbyć się różnych obaw, które gdzieś brzęczały Wam nad głową, które sprawiały, że mogliście budzić się w nocy albo nie móc zasnąć, a jeżeli nie byliście to Wy, to był to ktoś istotny i ważny dla Was. To nadal jest istotny i to usunięcie mieczy jest ważnym elementem na wrzesień, bardzo ważnym. Istnieje ryzyko, że jeżeli by tej ufności nie było, to te miecze będą jak powracające wątpliwości. Także ufność jest niejako zaleceniem na wrzesień, tak czuję. Ale spokojnie, bo moi drodzy, tu jest karta Słońce. Karta Słońce jest bardzo sympatyczną, bardzo pozytywną, mile widzianą kartą. Ale w tym Słońcu ktoś znajduje światło nawet wśród sów i nietoperzy. Pozornie jest ktoś w świecie, w którym nie ma absolutnej jasności, ale ten ktoś swoją osobowością jest w stanie wiele rozjaśnić. I to jest temat dla Was, drogie byki.
I to jest ktoś, kto tych elementów rzeczywistości, które spotyka, nie uważa za jakieś takie nieprawidłowe, tylko za część świata. To jest ktoś, kto może dosłownie nie boi się nietoperzy. To nie boi się wejść ze swoim światłem, ze swoim słońcem, ze swoją osobowością tam, gdzie jest ciemno. Moi drodzy, wyjątkowo w tej karcie widzę słońce, ale wygląda na to, jakby był to również i księżyc. I czuję, że mamy znów temat tej dwoistości, ufności i wzajemnej zależności. Bo słońce świeci. Księżyc niby też świeci, ale de facto księżyc świeci światłem słońca. Bez słońca księżyc nie ma światła, ale w tej karcie tutaj starcza światła dla wszystkich. Takie mam poczucie, to znaczy to światło dociera także trochę tam, gdzie potrzeba go mniej. I w słońcu zwykle się bawimy w tej karcie. Jest to taka lekka energia, ale tutaj nie chodzi tak bardzo o zabawę. Tutaj chodzi bardziej o pewne zrównoważenie światła i cienia. Moi drodzy, czeka nas równonoc. Równonoc jesienna. W wielu miejscach świata będzie światła porówno. Światła i cienia. W takim razie, moi drodzy, jeszcze coś z tarota światła i cienia dla was, ale coś tu jeszcze się rwie, więc wylosujemy nie tylko stąd. Moi drodzy, ktoś w waszym życiu będzie jak taki kameleon, który jest w stanie zmieniać swój kształt dla swojej wartości. Dla wartości, którą uważa za najważniejszą, za kluczową, za podstawową, za wartość wielką, która jest większa od niego czy od niej i z której może powstać coś jeszcze większego, ale nie musi, bo jest to już wystarczająco duże. Jakbyście mieli wielki kawał złota i kogoś, kto jest w stanie dostosować się jak kameleon do warunków, potrafi się jakby trochę przyciąć do wymogów albo dopasować do środowiska, w którym się znajduje. Jednocześnie czuję, że w waszym życiu będzie obecna osoba, która milknie, choć miałaby wiele do powiedzenia. Tu wiele dzieje się w środku. Tu jest ktoś, kto ma ostry umysł, ale jakby tym umysłem trzeba by było się w jakimś sensie zaopiekować. I coś nam jeszcze tu upada. Coś nam się tu trochę rozsypuje. Jest to związane
z czymś, czego do końca nie widzicie, o czym możecie tylko posłuchać, bo mogło być coś w jakimś planie, mogło być do zobaczenia, do pokazania, ale jakby nie przeszło do końca do realizacji, nie zaczęło się nic nowego. Może komuś zabrakło takiej wiary. Mówi się, że głupiec potrzebuje pewnego rodzaju właśnie wiary. To jest takie leap of faith. Taki skok jest potrzebny, żeby wejść w coś. Znowu skok, moi drodzy, tak jak tutaj skok z kimś. No może ktoś z kimś nie wskoczył. Może został zatrzymany przez kogoś, kto był agresywny i teraz to jakoś wraca. Trzeba coś pozbierać w związku z tą koncepcją. Pewien nierozsądek również był w tym wszystkim i pewien brak przygotowania, w wyniku czego coś się trochę rozsypało, ale teraz jeszcze chciałabym spytać, co Was pozytywnie zaskoczy. O, coś znowu nam tu wyskoczy. Wyskoczy nam król. Co zabawne, bo króle nie mają w zwyczaju skakać za bardzo. Ale ten król jakby nam nagle wyskoczył, jakby nagle nam się pojawił w życiu i król mieczy to jest ktoś, kto jest doświadczony w sferze myślenia i potrafi zarządzać cudzym myśleniem także. Może mieć wpływ na cudze myślenie, na cudze słowa, na cudzą komunikację. I to jest ktoś, kto ma wielu różnych poddanych i precyzyjne spojrzenie na sprawę, czy na sprawy. Może patrzy wam w oczy, może nie patrzy w oczy, może patrzy gdzieś w dal, może patrzy gdzieś, gdzie wy nie możecie spojrzeć, gdzieś, gdzie on chce coś zobaczyć, a może właściwie nawet nie chce czegoś zobaczyć, tylko po prostu tak myśli, że patrzy w przestrzeń i myśli w środku. I jest gotów do tego, żeby swoje słowa przekazać, swoją wolę przekazać potem, po tym, jak to już wszystko zostanie przemyślane, moi drodzy. Na co liczycie i czego możecie się spodziewać? Liczycie na to, że nie trzeba będzie puszczać jakiejś konstrukcji, nad którą mieliście kontrolę, jakiegoś układu, nad którym mieliście kontrolę. I tak, nie trzeba. Dobrze, teraz czas na bliźnięta.